Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony tym PZM-om. Są to dokładnie PZM-y 004T 100A w wersji trzeciej. Pokażę, w jaki sposób skonfigurować je, w jaki sposób podłączyć je w ESP Home i w Tasmocie do ESP8266 i oczywiście to rozwiązanie będzie działało na ESP32. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, trzeba nadać adresy tym poszczególnym PZM-om. Najłatwiej to zrobić właśnie w Tasmocie. W tym celu przejdę na stronę Tasmoty i pobiorę aplikację Tasmotizer. Ja tą aplikację mam już pobraną, także mogę przejść do pobrania firmware'a, który jest dostępny w języku polskim. Wracam do aplikacji, podłączam ESP i wybieram port USB. Wybieram firmware w języku polskim, który przed chwilką ściągnąłem. Zatwierdzam i zaczyna się proces flashowania. Proces flashowania zakończył się, klikam OK. Urządzenie powinno się ponownie uruchomić i wystawić nową sieć o nazwie, która będzie się zaczynała od Tasmota. Wybieram ją i po połączeniu powinien otworzyć się kreator. Wpisuję nazwę sieci i hasło, którą będzie łączyło się ESP. Zapisuję, urządzenie łączy się z siecią i po podłączeniu otrzymuję adres 192.168.8.130. Wklejam ten adres do przeglądarki i pojawia się interfejs Tasmoty. Przechodzę do konfiguracji modułu. Wybieram typ Generic 0 i zapisuję. Urządzenie się ponownie uruchamia. Wracam do menu głównego. Przechodzę ponownie do konfiguracji modułu. Ustawiam piny D1 i D2 jako piny komunikacyjne, czyli D2 na PZM 016RX i D1 jako PZM 0XXTX. Zatwierdzam i mogę przejść do podłączenia pierwszego modułu do ESP. A tak wyglądają spięte urządzenia. Podłączenia i konfiguracja jest poprawna, ponieważ układ dokonuje poprawnego pomiaru. Dla potwierdzenia wyświetlę ponownie konfigurację pinów. Teraz pokażę, w jaki sposób ustawia się adresację poszczególnych urządzeń. W tym celu wracam do menu głównego, przechodzę do konsoli i wprowadzam polecenie module adres z numerem urządzenia, czyli module adres 1. I zatwierdzam Enterem. Jeżeli wszystko jest poprawnie, powinniśmy dostać informację zwrotną o treści done. Adresację należy wykonać na wszystkich urządzeniach, pamiętając o zmianie numeru adresu. Ja pozostałe PZM-y już zaadresowałem, dlatego mogę przejść do kolejnego etapu, do podłączenia wszystkich modułów równolegle, dzięki czemu powinny zostać wykryte jednocześnie. Urządzenia są podpięte równolegle, mimo wszystko jest wykryty pomiar tylko na pierwszym urządzeniu, ponieważ pozostałe jeszcze nic nie monitorują. Ja mam do dyspozycji tylko jedną fazę, dlatego zmostkuję zasilanie z sieci energetycznej na pozostałe PZM-y, a do drugiego dołączę cewkę.
Mamy 3 pomiary, pozostałe urządzenia zostały wykryte, wystarczyło doprowadzić do nich zasilanie z sieci energetycznej. Trzeci pomiar jest niepełny, ponieważ nie ma dołączonej cewki. I tym sposobem pokazałem, jak dokonać pomiaru z 3 urządzeń PEZEM za pomocą Tasmoty. Kolejnym etapem będzie konfiguracja w ESP Home. Przechodzę do ESP Home i dodaję nowe urządzenie. Nadaję mu nazwę. Wybieram typ ESP8266. Klikam Cancel i przechodzę do edycji. Wklejam konfigurację 3 sensorów. Jest to standardowa konfiguracja, którą przeprowadzałem w jednym z wcześniejszych materiałów, tylko powielona 3 razy i wzbogacona o konfigurację protokołu Modbus i konfigurację adresu 1, 2 i 3. Teraz przejdę do konfiguracji UART. Wkleję tutaj przykładową konfigurację. Protokół UART jest to protokół komunikacyjny, w którym należy zdefiniować piny komunikacyjne TX i RX. Oczywiście powinny być to te same, które wcześniej ustawiałem w Tasmocie. Wklejam kolejną konfigurację. Jest to konfiguracja protokołu Modbus, który umożliwia współpracę urządzeń, które są podłączone równolegle. Dzięki temu urządzenia nie są odpytywane równocześnie, tylko w odstępie czasu zdefiniowanym w parametrze SendWait_Time. Jest to parametr, który należy dobierać indywidualnie w zależności od obciążenia ESP. W moim przypadku, gdy użyłem ESP32 i ustawiłem ten parametr na poziomie 1 sekundy, układ działał poprawnie, natomiast gdy wymieniłem ESP na ESP8266, zaczęły pojawiać się problemy w komunikacji i wyglądało to, jakby ESP nie odpytywało wszystkich modułów. Dlatego ja tu ustawiłem 3 sekundy. Zapisuję i instaluję, a ponieważ jest to pierwsza instalacja, należy wybrać opcję przez USB. Obraz się spreparował, mogę go pobrać. Przechodzę do Open ESP Home Web, klikam Connect, wybieram port USB, połącz, klikam Install i wybieram wcześniej pobrany obraz. Klikam Install i następuje flashowanie. Na pewno część z Was zauważyła, że przy konfiguracji protokołu UART ustawiłem złe piny komunikacyjne TX i RX. Oczywiście powinny to być piny GPIO 4 i 5, czyli piny D2 i D1. Zapisuję, instaluję i tym razem mogę wybrać wysłanie oprogramowania przez Wi-Fi. Proces flashowania się zakończył, ESP się uruchomiło i jak widać zaczęło odpytywać poszczególne moduły PEZEM. Zamykam okno i przechodzę do urządzeń oraz usług. Przechodzę do podsumowania urządzenia ESP PEZEM i w podglądzie widać wszystkie parametry szczytane z 3 PEZEMów. Na zakończenie chciałbym podziękować oczywiście Wam za uwagę oraz Panu Jarkowi, który udostępnił te urządzenia, abym mógł je skonfigurować i pokazać, w jaki sposób można je uruchomić w ESP Home i przy okazji w Tasmocie. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeżeli nie, to proszę o informację w komentarzach. A jeżeli tak, to proszę o łapkę w górę, o subskrypcję. To naprawdę bardzo motywuje do tworzenia kolejnych poradników. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia. Cześć!